Cześć, tu Valencianistas z AppGallery z państwa 106 i sojuszu Art of Death. W dzisiejszym wideo pokażę Wam skrót batalii z sojuszem Amataurs z państwa 148. Dawno Was o to nie prosiłem, ale staram się rozwijać ten kanał jako swoją pasję i hobby i chcę Wam powiedzieć, że nagrywanie filmów oraz później rozmowy z Wami na ich temat sprawiają mi wiele radości. Komentarze pod filmem również, więc śmiało nie bójcie się komentować. A za wszystkie subskrypcje bardzo Wam dziękuję. Są motorem napędowym do dalszego tworzenia. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś bądź nie zrobiłaś, to zasubskrybuj mój kanał. Pamiętajcie również, że wszyscy gracze, którzy ściągnęli State of Survival z Huawei AppGallery, mogą skorzystać z kampanii, którą obecnie wypuściło AppGallery, a w której za zakupy pakietów w grze możesz zdobyć kryształy. Z kolei kryształy służą do wymiany na kupony o wartości pełnych pakietów w State of Survival. Jeśli chcesz zagrać w State of Survival, to zachęcam do ściągnięcia tej gry ze sklepu AppGallery. Link znajduje się w opisie filmu i w komentarzu. A teraz wróćmy do tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli nawalanka bez konsekwencji w kanionie rezerwuaru. Tutaj powinienem postawić gwiazdkę, ponieważ bez konsekwencji jest tylko do limitu szpitala w Reservoir Raid, który wynosi 9,9 miliona żołnierzy, a do której wartości z każdym Survival of the Fittest czy State vs State nieubłagalnie się zbliżam. Jak zdążyliście już pewnie zauważyć, początek walki był bardzo wyrównany, atak za atak i raid za raid. Widać było, że obydwu stronom bardzo zależy, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Ale zwycięzca może być tylko jeden. Z biegiem czasu udało nam się zdobyć niewielką przewagę, przejąć nawet wszystkie budynki na mapie, choćby tylko na chwilę, ale przegrywaliśmy walki o water tanks. Zdecydowałem się na odbijanie budynków solo, żeby pomóc sojuszowi zebrać wodę z budynków, skoro na water tanks nam nie szło. Ale zbieranie wody w budynkach ma pewną wadę. Budynek można odbić, a jeśli Twoja drużyna umiejętnie przeniesie się w pobliże kałuż wodnych, to jest w stanie zebrać naprawdę kosmiczne ilości wody w bardzo krótkim czasie. Jeśli oglądaliście wcześniejsze filmy z udziałem Art of Death, to na pewno widziałeś, w jaki sposób potrafiliśmy roztrwonić ogromną przewagę w krótkim czasie i... no cóż, w konsekwencji zacząć trochę panikować. Głównym celem, jaki powinien przyświecać każdej drużynie, jest równa walka i skupienie przez cały czas gry. Ale ciężko jest 20 lub 30 rozsierdzonych osób, żądnych krwi żołnierzy i płomieni osad w rezerwuarze przypilnować. Dlatego bardzo często widzimy zwroty akcji w walce o Reservoir Raid. Kiedy drużyna, która wygrywa, ma totalną przewagę, nagle zaczyna masowo tracić punkty. Następnie remisuje, by w konsekwencji musieć gonić wynik. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest właśnie małe skupienie, zwłaszcza kiedy wynik w okolicach 30 minuty wygląda dobrze, bardzo dobrze albo genialnie. Pamiętajmy, że w drugiej części spotkania, czyli po 30 minucie, punktów możemy zdobyć o wiele więcej niż w pierwszej części gry. W tym meczu, mimo posiadania w znacznej części czasu większości budynków, wynik był ale to bardzo wyrównany. Amataurs naprawdę prężnie gonił wynik za pomocą kałuż wodnych oraz water tanks. Jeszcze nigdy wcześniej nie widziałem, jaką potężną broń można zrobić z tych dwóch źródeł wody. Tym razem się udało. Przełamaliśmy psychiczną i fizyczną barierę po serii porażek. Można by rzec, należało nam się. Ale tak naprawdę było to zwycięstwo wydarte z paszczy lwa. Dobra robota, Amataurs. Dzięki za świetną grę. Tymczasem do usłyszenia i trzymajcie się ciepło. Cześć.